Dzień dobry, witam serdecznie moich wiernych oglądaczy, moich szanownych widzów, widzów, tych co są tutaj nowi, tych również, którzy są już ze mną dłuższy czas. Piękny kolejny dzień na zewnątrz, jak widzicie za mną zimowo. Parę słów aktualizacji, bo usłyszałem, że Polska została pominięta, jeśli chodzi o tematy dostaw układów scalonych, czyli tam elektroniki, procesorów właściwie. Procesorów, które mają znaczenie strategiczne, a mianowicie są to procesory do budowy systemów opartych właśnie o infrastrukturę sztucznej inteligencji. Także wielki lament, wielki szum w mediach i tak sobie pomyślałem, siedzę sobie tutaj, wycinając drzewo księżycowe, bo jest akurat sezon, paląc ognisko, że powiem dzisiaj parę słów na temat właśnie tej całej sytuacji związanej właśnie z procesorami oraz troszeczkę również opowiem o paru innych rzeczach związanych ze sztuczną inteligencją. To cóż, zaczynamy! Sztuczna inteligencja. Cóż to takiego? Najpierw był ogień, później człowiek wymyślał kolejne udoskonalenia, aż w końcu doszliśmy do czasów, w którym zostały wymyślone takie rzeczy, jakimi jest w tej chwili sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, cóż to takiego? Zespół jest to są to bardzo sprytnie wykonane zespół algorytmów opartych na bardzo szybkich kościach, czyli bazach danych. Cała ta infrastruktura jest jakby spięta przez bardzo wydajne jednostki rozproszone komputerowe, tak? Nowe jednostki komputerowe służące właśnie o bardzo potężnych mocach obliczeniowych, czyli odszukanie czegokolwiek, stworzenie czegokolwiek zajmuje niewiele czasu, co właśnie daje przewagę właśnie tej sztucznej inteligencji w stosunku do poprzednich systemów komputerowych opartych właśnie o procesory takie jakie znaliśmy dotychczas, czyli które używamy w komputerach, które używamy w telefonach również oraz w innych urządzeniach elektronicznych. Nie będę tutaj opowiadał, jakie daje możliwości sztuczna inteligencja, bo te możliwości są naprawdę bardzo wielkie. Od obliczeń do tworzenia, do kreowania różnych filmów, obrazów i nie tylko. Ale skupmy się może na tym, co jest obecnie ważne dla nas, czyli tematy związane z analityką, tak? Dlaczego Polska została zakwalifikowana jako kraj średni, jeśli chodzi o dostawy tego typu podzespołów? Można to bardzo szybko wyjaśnić. Chodzi tutaj o dostarczanie technologii jednostkom, które są stabilne politycznie, stabilne umysłowo, stabilnie ekonomicznie. I tutaj Amerykanie podjęli taką, a nie inną decyzję ze względu na to, że
No w Polsce sami dobrze wiecie, jak to wszystko wygląda. Analityka amerykańska, która no, systemy oparte na sztucznej inteligencji, które analizują wszystko, co jest na terenie Polski, czyli od social medii, poprzez komentarze, nawet zwykłe komentarze, to wszystko trafia do bazy danych CIA, ewentualnie do FBI, gdzie analitycy za pomocą właśnie sztucznej inteligencji analizują właśnie pewne zachowania w danych krajach, jak to wszystko wygląda, i na tej podstawie są sporządzane raporty wywiadowcze, które skutkują właśnie później takimi decyzjami, jaka została tutaj nałożona na Polskę, czyli taka Polska, porównując ją, możemy porównać Polskę z krajami tymi typu Mongolia jakaś, gdzie ta stabilność jest na poziomie średnim, tak? Podstawowym problemem naszego kraju jest to, że Polska nie posiada praktycznie sprawnej służby kontrwywiadowczej. I czym to skutkuje? Skutkuje to bardzo dużymi wpływami obcych służb, obcych instytucji, think tanków, przeróżnych, obcych agentur i obcych mocarstw ogólnie w interesy samego kraju, co widzimy na co dzień, te decyzje tych polityków, którzy są często na paskach różnych instytucji, nawet i pozarządowych, tak? Skutkuje tym, że ta wiarygodność Polski drastycznie spada. Nie można przekazać technologii, która jest technologią przyszłości, no, państwu, które jest niestabilne, tak, do końca. To jest tak, jakby przekazać dać brzytwę małpie, tak? Co jest zaskakujące, może nie dla mnie, ale dla większości, w Polsce mamy bardzo dużo firm, może nie bardzo dużo, mamy znaczące firmy zajmujące się właśnie technologiami z dziedziny AI, czyli tej sztucznej inteligencji. I te firmy, które no, mają bardzo duże osiągnięcia, jeśli chodzi o tą dziedzinę, powiem, że nawet na skalę światową, bo są firmy, które na przykład dla takiej znanej platformy, jaką jest YouTube, wykonują programy oparte oparte na AI do dubbingowania, czyli do tłumaczenia głosowego filmików, czy tam materiałów, które są właśnie tutaj na tej platformie, z której obecnie korzystamy, czyli YouTube. Także jest między innymi polska firma. I tych firm jest kilka znaczących w samej Warszawie, co w tej chwili będzie skutkowało tym, że te firmy będą miały problem z pozyskaniem odpowiednich podzespołów do swoich projektów, tak? Najprawdopodobniej skończy się to tym, że zostaną one przejęte przez firmy amerykańskie, ewentualnie przez firmy niemieckie, bo jak wiemy, Niemcy nie mają kompletnie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o AI. Mało tego, Niemcy stosują AI już bardzo poszli z tym bardzo daleko, a między innymi stosują AI w sądownictwie. W sądownictwie, w służbie zdrowia tak zwanym, w tej całej opiece zdrowotnej, w sądownictwie większość właściwie, większość spraw, takich prostych spraw, gdzie zagrożenie jest nam do bodajże chyba 2 lat pozbawienia wolności. Większość spraw już w tej chwili jest analizowane i werdykty są wydawane przez właśnie sztuczną inteligencję.
udział człowieka, czy tam sędziego, czy tam jakiegoś tam człowieka, który to obsługuje, on jest ograniczony tylko i wyłącznie do tego, żeby wprowadzić dane danej sprawy, wszystko za i przeciw, i analityka na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji, ona w tej chwili sądzi, przyklepuje gościowi na przykład karę, ewentualnie go uniewinnia. Także to już się dzieje. Niemcy, podczas gdy większość świata siedziała zesrana za szmatami w maskach, w 19 bodajże roku, czy w 21 otworzyli projekt, właściwie to Amerykanie, ale na terenie właśnie Niemiec, otworzyli projekt, w którym budowany jest jeden z największych właśnie komputerów, takich centrów obliczeniowych to się nazywa, który no, będzie zarządzał właśnie tego typu procesami jak te sądownictwo, służba zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, wszystkie te systemy będą pod kontrolą jakiejś dużej, najprawdopodobniej będą pod kontrolą, czy tam właścicielem będzie duża korporacja typu Microsoft, ewentualnie Google jakieś, czy tam inny Elon Musk, co będzie powodowało to, że wszystkie te dane, które będą zawarte, będą również jakby Amerykanie będą mogli te dane wykorzystywać w swoich jakby wywiadowczych analizach. Także elegancko, piękny system, od którego praktycznie nie można się jakby wywinąć, tak? Także reasumując to, co powiedziałem wcześniej, cała analityka trafia do służb specjalnych amerykańskich. W ten sposób mają pod kontrolą całe gospodarki, całą populację przyjmijmy danego kraju, Niemiec, czy tam całej Europy, bo takie centrum obliczeniowe, taki punkt obliczeniowy to jest tylko i wyłącznie końcówka głównego jakby tego centrum, które będzie się znajdowało w Stanach Zjednoczonych, tak? Także czy to w Australii, czy to w Niemczech, w Europie, czy tam w jakimś innym punkcie, gdzie jakby swoje piecze trzymają Amerykanie, te punkty, te końcówki będą służyły właśnie do pobierania tych danych, no, które, tak jak powiedziałem wcześniej, mogą zostać w każdej chwili użyte do celów innych, głównie do celów analitycznych. Następną rzeczą jest to, że zbieranie takich danych do statystyk daje służbom naprawdę bardzo duże informacje w postaci, no przyjmijmy, dajmy na to, mamy teraz jakieś tam wybory w Polsce, tak? Wszystkie komentarze, wszystkie jakieś publikacje, które się znajdują, głównie to jest w tej chwili wszystko w sieci, to jest wszystko jakby obrabiane przez sztuczną inteligencję i doskonale analitycy w służbach doskonale wiedzą, jakie są nastroje, jakie są kierunki rzeczywiste społeczeństwa, w którą stronę to trzeba popchnąć, a z której strony coś zabrać, tak? Także to są potężne dane, dające potężne możliwości dla kontroli populacji. Tak więc, jak sami widzicie, technologia daje bardzo dużo nowych możliwości, tych dobrych i tych złych. W każdym bądź razie Polska została uznana za kraj niegodny, niestabilny ze względu na naszych tutaj włodarzy, którzy notabene, nie wiem czy oni są nasi, dlatego analitycy gdzieś tam uznali, że no nie warto tutaj ryzykować i przekazywać technologii, która może być, tak jak powiedziałem wcześniej, taką brzytwą, tak? Tym bardziej ta technologia może też wyciec, tak? Czy też
może zostać jakby użyta przez wrogów Stanów Zjednoczonych, a to tego właśnie Stany Zjednoczone raczej nie oczekują i nie chciałyby, żeby to się wydarzyło, więc no tak to jest. Powiem tak, że dostawy powyżej tych norm podejrzewam, że będą możliwe, tylko oczywiście trzeba za to zapłacić, tak? Odpowiednie cła, czy tam odpowiednie pieniądze wejdą w grę i myślę, że Amerykanie wtedy z miłą chęcią pomogą tutaj wybudować coś na terenie kraju, jakim jest Polska. Moi drodzy, to tyle. To by było na tyle. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie mojej krótkiej tutaj aktualizacji. Myślę, że komuś udało mi się rozjaśnić odrobinę tą całą sytuację, która została rozdmuchana medialnie. Życzę Wam pięknego dnia. Posyłam moc serdeczności, dużo dobrej energii i do następnych. Zostawcie komentarze, łapki, reakcje i tym podobne rzeczy. Będę bardzo wdzięczny. No i subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia. Hej, hej!